Witam na kanale Bully 96 w kolejnym odcinku Garaż. W dniu dzisiejszym z moim kolegą Carlosem porozmawiamy o tylnym zawieszeniu. Jak pewnie część z Was wie, to naprawdę bardzo specjalistyczna dziedzina, a jest jednocześnie niezwykle ważną rzeczą dobrze ustawić takie zawieszenie. Ale pierwsze pytanie, jakie mi się dzisiaj nasuwa, to jako laik, ja i wielu z nas, jak powinniśmy dbać o tylny amortyzator, Twoim zdaniem? Moim zdaniem należy dbać tak, iż należy w nim utrzymać czystość po każdym jeżdżeniu, wyczyścić złoczysko, żeby tutaj żadnego brudu nie było, nic się nie dostało. Oczywiście tam jakimś budem spryskać czy czymkolwiek, żeby tutaj nic nie zaschło. Tak jest. Podczas następnej jazdy nie uszkadzało nam tutaj ślizgu czy uszczelnienia. Tak jest. Natomiast sam serwis amortyzatora powinno się oddawać do specjalnych serwisów, gdzie mają specjalne przyrządy, próżniowo wyciągają odciśnienie powietrza, jakie się może znajdować, ponieważ to jest bardzo szczelne, to wykonane i niestety w domowych warunkach jest to niemożliwe, aczkolwiek kto ma większe pojęcie, to sam umie sobie zrobić taki przyrząd, czy gdzieś już No kupić, dobrze, a powiedz mi, olej jak często powinniśmy wymieniać? Jako amatorzy oczywiście, Dla amatorów tak? wystarczy raz na rok wymienić i z powodzeniem będzie śmigał dobrze amortyzator. Tak jest. No, można i przez 2 i 3 lata nie wymieniać, ale słuchajcie, to co się wylewa ze środka to naprawdę galareta i gluty, także i nie oszczędzajcie na olejach, nie oszczędzajcie. Co jeszcze, Carlos? No, Odpowiednie dobranie sprężyny, tak? To jest istotna rzecz. oczywiście to jest podstawa, bo jeżeli jest sprężyna za słaba pod naszą wagę, to już od razu, jeżeli siedzimy na tym motocykl, on nurkuje, za nisko siada i jest to w innej charakterystyce, wtedy zawieszenie pracuje. Tak. Przede wszystkim dobrać sobie trzeba sprężynkę pod swoją wagę, no i później Fabryki, tutaj Ci przerwę w słowo, standardowo w większości motocykli crossowo-endurowych ustawiają podwagę 65-80 kg. No, także każdy z Was wie, ile waży i no to jest taka waga wyjściowa, natomiast indywidualnie, żeby coś dobrać do perfekcji, do tego jak się ktoś indywidualnie jeździ, no to trzeba później sprężynę dokładnie sobie pod swoją wagę kupić. I trzeba pamiętać, że same założenie sprężyny to nie jest takie znaczy nie jest trudne, aczkolwiek trzeba pamiętać o takich podstawowych rzeczach, iż sprężynę założyć, jeżeli ją założymy, to ją wstępnie dokręcamy tą nakrętką, tak żeby ona miała skasowany luz, tutaj, który jest między tą nakrętką a sprężyną. Następnie trzeba skręcić tą sprężynę, jeżeli jeździmy enduro, około 8 mm, a jeżeli jeździmy cross, to 10 mm, tak? Producent nakazuje, tak, tam minimalny milimetr tą tego nikt dokładnie tak nie wyliczy. ale można powiedzieć, że zestrojenie zawieszenia, czy to przedniego, czy tylnego, jest no, bardzo indywidualną sprawą. To zależy jak jeździmy, w jakim terenie jeździmy. To wszystko jest, no, robi się to pod człowieka, tak? Oczywiście od charakterystyki jeżdżenia, jeźdźca oraz terenu, w jakim jeździmy. Przez to dobrzy zawodnicy indywidualnie sobie dopasowują ustawienia zawieszenia pod dane warunki, w jakich jeżdżą. I cały czas szukają Tak, tego. szukają tych ustawień, przez to amortyzator nie jest robiony, że jest poskładany tak jak większość samochodów. Jest poskładany i nic z nim nie ruszamy. Tutaj szybkość dobicia, odbicia, indywidualnie sobie regulujemy, co sobie chcemy, życzymy od motocykla, jak się ma zachowywać. To tył jest bardzo ważny, chodzi o przyczepność do podłoża, czy nas odbija, stabilizację jazdy, także to jedno do drugiego się składa. Okej, a powiedz mi jeszcze pytanie następujące. Powiedzmy, że no, czuję, wydaje mi się, że mam sprężynę za miękką albo za twardą, tak? Jak to w ogóle wywnioskować? Jak to zbadać? Jak to zrobić? Prostym przykładem tak jest, że po prostu mierzymy wysokość od ośki motocykla. Aha, od tylnej osi, tak? Do błotnika. Jak on jest podniesiony motocykl, mierzymy... Luźny, tak? Nie siadamy. Tak. Mierzymy wysokość motocykla. I tam mamy powiedzmy 50 cm. 50 cm. Spuszczamy motocykl ze stopek. Siadamy na niego. Tak, siadamy na niego i W pełnym uprzężądowaniu, tak? Tak. I tam nam wychodzi
40. 40. Czyli różnicy mamy 10 cm. To jest dobry sak, także to powinno być Okej. W sytuacji, kiedy mamy więcej niż 10 cm tej różnicy, To jest wtedy zamienka, bo po prostu motocykl za nisko siada, ale to trzeba pamiętać, że trzeba z nami, nie? Także z obciążeniem zawodnika, ten, który na tym będzie jeździć, wtedy wiadomo, że ta sprężyna jest dobrze dobrana. chyba odwrotnie, tak? Czyli jeśli mamy 10, Jeżeli więcej mamy więcej jak 10, to motocykl z nami głębiej siada, a Tak. więc wtedy większym jest sprężyna za słaba do nas i trzeba dać mocniejszą sprężynę. Tak jest. I Jeżeli odwrotnie, mniej dociążamy, to jest za wtedy- mocna. Tak. Dobrze. Czy coś jeszcze chciałbyś przekazać takim amatorom jak my, bo głównie Trzeba nasz też program pamiętać, tacy że ludzie oglądają. choćbyśmy mieli nie wiem jak dobre amortyzatory czy cokolwiek, trzeba pamiętać tak samo o wszystkich łożyskach, które pracują na wahaczu, czy tak samo tutaj na łożysku Aha, tym pływającym tutaj. Tak. I na dole tak samo w wahaczu. Czy mamy, w zależności czy mamy PDS, tak jak KTM stosuje, czy Prolinka, na zasadzie dźwigienek. No jeżeli chodzi o Prolinka, na przykład to jest amortyzator do Prolinka, tam jest zespół dźwigienek, których tam jest więcej tych łożysk i o to trzeba dbać, bo jeżeli te łożyska się nam zacierają, czy są luźne, to sam amortyzator choćby był w mistrzostw świata założony, to on tak nie będzie spełniał swojej funkcji, ponieważ te luzy wszystkie wpływają na to, że niż on zadziała, to koło nam niezależnie w innych parametrach chodzi, także tu trzeba pamiętać, że wszystko jedno z drugim współpracuje. Słuchajcie, ja uważam, że powinniśmy szukać w gronie swoich znajomych, przyjaciół, takiego człowieka jak Carlos, a uwierzcie mi, on bez reklamy ma cały czas kolejki pod garażem i nie kombinować samemu, chociaż każdy lubi wyzwania w życiu, także może się to uda. Jeszcze chciałem dodać jedną rzecz. Tak jest, oczywiście. Zawsze, jeżeli nie śmiemy się bać, jeżeli coś korygujemy, jakieś tam kliknięcie w prawo, w lewo, zawsze można wrócić z powrotem, nie jest to żaden problem, się nie stanie, a zawsze wiemy, czy się nam motocykl lepiej zachowuje, czy gorzej. Tak samo trzeba to sprawdzić, te same poregulowanie na tym samym odcinku, jak się spisuje, ponieważ wystarczy w inny teren wjechać i znowu amortyzator się inaczej spisuje. I tak samo trzeba być wypoczętym, bo jeżeli ktoś jest wykończony na koniec jeżdżenia dnia, to on po prostu tego nikt tak nie czuje, jak po prostu świeży człowiek siednie od razu i jedzie. Także nie należy się bać, tylko należy eksperymentować. Jeżeli ktoś już jeździ na enduro, to już jest człowiekiem odważnym, a nie co pod jakiegoś gotowca wsiada i od razu jedzie. Czyli reasumując, to wszystko, tak? Jako tako tak. Słuchajcie, bardzo dziękujemy. Ja bardzo dziękuję Carlosowi, który w końcu przyszedł, a naprawdę jest człowiekiem bardzo zajętym, oprócz tego jeździ na motorach i trenuje. Fajnie grają w radiu, jako Hemingway, następna stacja, a my w następnym odcinku Garaż będziemy rozmawiać z Karem o musie i jego ulubionych cyckach. To wszystko, trzymajcie się, kciuki do góry.